Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na ciasto, które wypełni Wasze domy przyjemnym, cytrusowym zapachem. Przygotujemy niesamowicie wilgotną i puszystą babkę pomarańczową, która świetnie sprawdzi się jako deser na wielkanocnym stole. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie babki planujecie w tym roku. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszej pomarańczowej babki zaczynam od składników suchych. Do dużej miski przesiewam 200 g mąki tortowej oraz jedną czubatą łyżeczkę proszku do pieczenia. Po pozbyciu się wszystkich grudek dodaję do mąki niewielką szczyptę soli i mieszam całość przy pomocy rózgi, tylko do równego rozprowadzenia dodatków w mące. Tak przygotowane składniki suche na chwilę odstawiam i przechodzę do następnego kroku. Do osobnej dużej miski przekładam 200 g miękkiego masła. Do tłuszczu dodaję 180 g drobnego białego cukru. Zawartość naczynia ucieram przy pomocy miksera do uzyskania gładkiej, w miarę puszystej masy. Chwilę to zajmie, więc uzbrójcie się w cierpliwość. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji oczyszczam ściany miski przy pomocy silikonowej szpatułki. Warto robić to co jakiś czas, wtedy będziecie mieć pewność, że wszystkie składniki łączą się ze sobą bez najmniejszego problemu. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji dodaję do masła 3 duże jajka. Robię to powoli, po jednym naraz i za każdym razem łączę ze sobą zawartość miski przed dodaniem kolejnego jajka. W ten sposób jest po prostu o wiele łatwiej i szybciej niż gdybyśmy dodali wszystkie jajka naraz. Po dodaniu jajek nadchodzi czas na 60 ml świeżo wyciśniętego soku z pomarańczy. Zawartość miski krótko mieszam i dodaję jeszcze świeżo startą skórkę z jednej pomarańczy. Na tym etapie masa będzie mocno ziarnista. W końcu soki jajka to wilgoć, która nie lubi się z tłuszczem. Nie przejmujcie się tym, po dodaniu mąki wszystko się wygładzi. A skoro już wspomniałem o mące, to dodaję ją w 3 partiach i za każdym razem łączę ją z masą przy pomocy silikonowej szpatułki. Ciasto mieszam krótko, tylko do chwili aż przestanę widzieć suchy proszek. W ten sposób nie przemieszacie ciasta, dzięki czemu gotowa babka będzie pulchna i lekka, a nie ciężka i zbita. Mąkę możecie wmieszać też przy pomocy miksera, wtedy po prostu zróbcie to na niskich obrotach i mieszajcie całość tylko do połączenia składników. Tak przygotowane ciasto przekładam do natłuszczonej i wyłożonej papierem do pieczenia keksówki o rozmiarach 21 na 10 cm. Ciasto rozprowadzam równą warstwą po całej powierzchni i wyrównuję jego wierzch. Forma z babką trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza funkcji góra-dół na 50-60 minut do suchego patyczka. Czas pieczenia będzie zależał od mocy waszego piekarnika. Jeśli babka będzie zbyt szybko nabierać koloru, możecie przykryć ją kawałkiem folii aluminiowej. Ja formę z babką wyjąłem z piekarnika po 55 minutach. Ciasto odstawiam na blat i od razu bardzo gęsto nakłuwam je patyczkiem do szaszłyków. Za każdym razem wbijam patyczek do samego dna, dzięki czemu sok, którego za chwilę użyję, będzie mógł nawilżyć całe ciasto. Im więcej dziur zrobicie, tym lepiej. Możecie użyć też tych grubszych patyczków, wtedy płyn łatwiej wsiąknie w ciasto. Po nakłuciu babki wylewam na nią świeżo wyciśnięty sok z 2 pomarańczy. U mnie wyszło go około 130 ml, ale jego ilość będzie zależeć od rozmiaru i soczystości waszych owoców. Zalaną sokiem babkę pozostawiam w blaszce na około 15 minut do wchłonięcia płynu, a następnie ostrożnie przekładam ją na kratkę i odstawiam do całkowitego wystudzenia. Kiedy ciasto jest już wystudzone, zabieram się za przygotowanie lukru. Do niewielkiej miski, w której mam 100 g cukru pudru, dodaję po trochę sok pomarańczowy i mieszam całość do uzyskania gładkiego, w miarę gęstego lukru. Ostatecznie użyłem 2,5 łyżki świeżo wyciśniętego soku. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji dodaję do lukru świeżo startą skórkę z połowy pomarańczy i krótko mieszam tylko do równego rozprowadzenia skórki. Tutaj mała uwaga.
Olejki ze skórki rozrzedzą odrobinę lukier, dlatego wam proponuję, żebyście dodali ją nawet po pierwszej łyżce soku i w ten sposób doszli do odpowiedniej dla was konsystencji. Gotowy lukier przekładam do rękawa cukierniczego i wyciskam bezpośrednio na wystudzoną babkę. Jeśli nie macie pod ręką rękawa, rozprowadźcie lukier przy pomocy łyżeczki, sprawdzi się równie dobrze. Ja na swoją babkę zużyłem mniej więcej połowę przygotowanego lukru, ale powinno go wystarczyć, żeby w miarę pokryć cały wierzch ciasta. Tak przygotowane ciasto wystarczy zostawić na około 15 minut do zaschnięcia lukru i gotowe. Można kroić je w kawałki. Samo ciasto jest puszyste, wilgotne i pachnie wręcz zniewalająco. Skórka pomarańczowa i sok, którym nasączyliśmy babkę, wypełnią całą waszą kuchnię przyjemnym zapachem cytrusów. Jak dla mnie jest to ciasto, którego po prostu trzeba spróbować, nie tylko w okolicach Wielkanocy. Dajcie znać, czy przepis wam się spodobał, życzę wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!